Them's a blessing, it's a gift from above, but it comes with a price, it's a burden we love. Chains are broken, we rise and we soar. The weight of the Podczas naszej zimowej podróży do Danii w 2024 roku odwiedziłyśmy również miasteczko Hillerød, które jest położone około godziny od Kopenhagi. Muzeum Wikingów w miejscowości Roskilde, jak również Dronningholm Castle Ruin, czyli ruiny zamku Dronningholm, jak i niezapomniany Hundestedthaven, czyli port Hundestad. Hillerød, położone na północ od Kopenhagi, to duńskie miasto znane ze swojego historycznego znaczenia. Oszałamiający zamek Frederiksborg, pochodzący z XVII wieku, znajduje się na 3 małych wyspach i ma pięknie zaprojektowane barokowe ogrody. W zamku Muzeum Historii Narodowej prezentuje 500 lat przeszłości Danii poprzez kolekcję portretów i mebli z epoki. Tymczasem na wschodzie Muzeum Miejskie Hillerød oferuje wgląd w przeszłość dzięki zabytkowym prasom drukarskim i modelom ulic z XIX wieku. Ponadto, tuż na północ od miasta, zwiedzający mogą odkrywać malownicze szlaki Grib Forest. A w międzyczasie oglądacie zwierzątka mojej przyjaciółki. To jest taki piękny piesek? To jest taki śliczny piesek? Moja pumeczka dziewczyneczka? Moja pumeczka dziewczyneczka, Sonia? Od ponad 4 stuleci to urokliwe miasteczko jest ulubionym miejscem wypoczynku rodziny królewskiej. Królowie często zapuszczali się do Gribskov na wyprawy myśliwskie i organizowali wydarzenia w majestatycznych zamkach miasta, co doprowadziło do powstania Królewskiej Drogi, która łączy Kopenhagę z Hillerød. Miasto to jest głównym centrum handlu i zakupów w północnej Zelandii, oferując ponad 200 kuszących sklepów. Niezależnie od tego, czy szukasz znanych marek, czy wyjątkowych butików, znajdziesz wiele atrakcyjnych opcji w pobliżu jeziora zamkowego. W centrum Hillerød znajduje się oszałamiający zamek Frederiksborg, jak już wspomniałam. Zwiedzający mogą cieszyć się spokojnymi spacerami po czarujących ogrodach zamkowych, w których znajduje się malownicze jezioro i strumień. Nie można przegapić też łaźni Fryderyka II, pochodzących z 1580 roku, ani inspirowanej Norwegią chaty hrabiny Danner na wyspie Louise. Dziś Hillerød pozostaje tętniącym życiem miastem, w którym mieszkańcy delektują się życiem. Jest dogodnie położony w pobliżu Kopenhagi, ale wystarczająco daleko, aby cieszyć się naturą i świeżym powietrzem. Tutaj historia wplata się w codzienne doświadczenia, a miasto tętni nowymi historiami, czekającymi na ich ciąg dalszy. Kiedy nadejdzie pora lunchu, możesz odpocząć w uroczej kafe Heuse, położonej w zabytkowym budynku w zachwycających ogrodach zamku Frederiksborg. W menu kawiarni znajdziesz kawę, ciastka i tradycyjne duńskie kanapki. Kolejnym miasteczkiem jest Hundestad, położone w regionie Hovedstaden, w północnej części Zelandii we wschodniej Danii. Ta dawna gmina graniczy z wodą z 3 stron. Kattegat na północy, kanał prowadzący do Isefjord na zachodzie i Roskildefjord wraz z kanałem od Isefjordu na południu. Krajobraz tam charakteryzuje się piaszczystymi obszarami i wydmami, szczególnie widocznymi na północnym brzegu, zwróconym w stronę Kattegat, ale występującymi również w regionach centralnych i południowych.
Cuxhaven, położony na północnym krańcu półwyspu i tuż na wschód od Hundested, jest uznawany za najstarszą wioskę rybacką w tym regionie. I przenosimy się do Muzeum Statków Wikingów, znajdującego się w Roskilde. Jest to wiodąca instytucja w Danii, poświęcona statkom z epoki prehistorycznej i średniowiecznej. Jego główną atrakcją jest stała ekspozycja statków Skulldalr, kolekcji 5 autentycznych statków wikingów, które odkryto w pobliżu w 1962 roku. Muzeum aktywnie uczestniczy również w badaniach i zapewnia możliwości edukacyjne dla naukowców zajmujących się historią morską, archeologią morską i archeologią eksperymentalną. Organizuje różne konferencje naukowe i obejmuje bibliotekę badawczą powiązaną z jego działalnością. Około 1070 roku 5 statków wikingów zostało celowo zatopionych w Skulldalr w fiordzie Roskilde, aby zablokować kluczowy szlak żeglugowy i zabezpieczyć miasto przed potencjalnymi atakami morskimi. Statki te, znane jako statki Skulldalr, zostały odkopane dziesiątki lat później. Reprezentują one różnorodne typy statków, w tym statki towarowe i wojenne. Założone w 1969 roku Muzeum Łodzi Wikingów góruje nad fiordem Roskilde i zostało zaprojektowane głównie w celu zaprezentowania nowo odkrytych statków Skulldalr. Podczas gdy te oryginalne statki pozostają główną atrakcją muzeum, zwiedzający mogą również zwiedzić niewielką wystawę innych statków Roskilde i różne wystawy czasowe o szerszej tematyce. In the land of the north, where the wind blows cold, there's the blood of a Viking in the young and the old. Out on distant shores, making echoes in time, we'll be here forever, we never die. Pozivam ťa do svojej krajiny, má hory, lesy, luky, jazera i doliny. V dolinách kryštálové plesá a nad nimi štíty rastú na nebesách. Pozývam ťa do svojej krajiny, má rozprávkové mesta, ešte krajšie dediny. I feel a storm coming. I feel a storm coming. This time we're not running. Oh, we're gonna make it out alive. Gonna make it out alive. I feel a storm coming. I see the sky falling. I'm sending out a warning. Oh, we're gonna make it out alive. Gonna make it out alive. I feel a storm coming. There doesn't have to be a reason, and in God we can trust. He made us all be. Pod koniec lat 90. XX wieku prace budowlane mające na celu rozbudowę stoczni w Muzeum Łodzi Wikingów doprowadziły do odkrycia 9 dodatkowych średniowiecznych statków, zbiorczo określanych jako statki Roskilde. To znalezisko oznacza największe odkrycie statków w Europie Północnej. Większość z tych statków pochodzi z okresu krótko po epoce Wikingów, czyli z lat 1060-1350 naszej ery, ale Roskilde 6, datowany na 1025 rok naszej ery, wyróżnia się tym, że jest najdłuższym statkiem Wikingów, jaki kiedykolwiek znaleziono, mającym około 37 metrów. Wszystkie oprócz Roskilde 8 zostały wykopane, a ich pozostałości znajdują się w Narodowym Muzeum Danii. I tylko Roskilde 6 jest wystawiona publicznie. To Muzeum Łodzi Wikingów szczyci się bogatą historią rekonstrukcji statków wikingów i tworzenia łodzi,
a także gromadzi statki o znaczeniu z całej Skandynawii. Obecnie kolekcja łodzi muzeum obejmuje ponad 40 statków, a sąsiadująca stocznia aktywnie buduje nowe statki przy użyciu tradycyjnych technik w ramach eksperymentalnej inicjatywy archeologicznej. Zwiedzający mają możliwość obserwowania lub uczestniczenia w pracach związanych z budową statków. Stocznia ta znajduje się na małej wyspie o nazwie Museumsson, czyli wyspa muzeów, która jest połączona z głównymi budynkami wystawowymi mostem zwodzonym, który właśnie mieliśmy okazję oglądać. Każdego lata kilka łodzi jest wodowanych na długie podróże morskie, aby pogłębić zrozumienie umiejętności nawigacyjnych wikingów, jak i warunków żeglarskich. To Muzeum Okrętów Wikingów zapewnia niezwykły wgląd w epokę wikingów i jej kulturę. Odwiedzający będą zachwyceni 5 autentycznymi statkami wikingów z XI wieku, a także The Glendalough Sea Stallion i irlandzkim kręgiem kamiennym, który właśnie był widoczny na filmie. Samo muzeum składa się z 2 głównych obszarów. Jest to Viking Ship Hall, gdzie wystawiane są statki, oraz Boatyard, poświęconej trwającym pracom archeologicznym. Ponadto w szczycie sezonu, a także w weekendy i w święta w maju, czerwcu i wrześniu dostępne są wycieczki z przewodnikiem, także warto skorzystać. Te 5 statków wikingów, odkrytych w blokadzie około 20 km na północ od Roskilde, zbudowanych w XI wieku, zostały zaprojektowane w celu ochrony miasta, które było wówczas stolicą przed atakami wroga. Boatyard, rzemiosło i tradycje budowy statków przez wikingów są prezentowane poprzez pokazy na żywo prowadzone przez budowniczych łodzi i wystawy informacyjne, które zagłębiają się w kontekst historyczny. Obiekt koncentruje się na tworzeniu pełnowymiarowych rekonstrukcji starożytnych łodzi. Zwiedzający mogą zobaczyć niesamowity projekt Thoroughbred of the Seas w Viking Ship Hall, w którym Glendalough Sea Stallion z powodzeniem dopłynął do Dublina i z powrotem w latach 2007-2008. W Tunet, miejscu spotkań wikingów, eksperci demonstrują tradycyjne rzemiosła, takie jak obróbka metalu, rzeźbienie w drewnie i wyrób lin. W miesiącach letnich można wziąć udział w biciu monet, zwiedzić warsztat jubilerski, a nawet pomalować własną tarczę. I przenosimy się do miejsca, gdzie kiedyś stał zamek Drottningholm. Zamek ten to średniowieczna twierdza. Został pierwotnie zbudowany przez Waldemara Wielkiego, a następnie ukończony przez Waldemara Zwycięskiego około roku 1200 naszej ery. Według tradycji był prezentem ślubnym dla królowej Dagmar z okazji ich ślubu. Kiedyś jeden z największych zamków w kraju w 1525 roku uległ niszczycielskiemu pożarowi. W przeszłości można było z niego dopłynąć do Queenholm, ale tylko w granicach Areso, ponieważ nie było bezpośredniego szlaku wodnego do morza. Pozostałości zamku Queenholm można znaleźć z widokiem na Winderod, położonego między Aurerod i Brederod w pobliżu Frederiksberg. Jest to jeden z pierwszych punktów orientacyjnych widocznych po wjeździe do Arenas, małego półwyspu rozciągającego się wzdłuż Areso. Tutaj, gdzie wzgórza zbiegają się z wodą, nadal stoją trawiaste ziemne umocnienia, będące świadectwem obszaru
o dużym znaczeniu historycznym. W 1035 roku Anglia uwolniła się spod duńskiej dominacji, co spowodowało okres zamętów Danii. Ostatni najazd na Anglię Knuta IV, syna Svena Estridsena, miał miejsce w 1085 roku. Bratanek Kanuta, Sven Estridsson, który żył w latach 1020-1074, później ponownie potwierdził silną władzę królewską w Danii i nawiązał pozytywne stosunki z arcybiskupem Adalbertem z Hamburga-Bremy, który został wówczas uznany za arcybiskupa całej Skandynawii. Na początku XII wieku Dania ustanowiła niezależną prowincję kościelną dla Skandynawii. Niedługo potem Szwecja i Norwegia utworzyły własne arcybiskupstwa, niezależne od wpływów duńskich. Połowa XII wieku była naznaczona poważnymi konfliktami wewnętrznymi w Danii. Jednak Waldemar Wielki, twórca zamku Donington, ostatecznie przejął kontrolę, przynosząc królestwu stabilność i reformując jego administrację. Razem z Absalonem około roku 1128-1201, biskupem Roskilde, król Waldemar pracował nad odbudową i wzmocnieniem narodu. Podczas jego panowania rozpoczęto budowę zamku w Havn, który ostatecznie przekształcił się w Kopenhagę, dzisiejszą stolicę Danii. Waldemar i Absalon przekształcili Danię w znaczącą potęgę na Morzu Bałtyckim, rywalizując z takimi podmiotami jak Liga Hanzeatycka, hrabowie Holsztynu i Krzyżacy o handel, ziemię i dominację regionalną. W 1168 roku zapewnili sobie pozycję na południowym wybrzeżu Bałtyku, podbijając księstwo Rugi. I tak to oto powstało pierwsze królestwo, które nazywamy dzisiaj Danią. Także na dzisiaj to tyle historii Danii. Ja się z Wami już pożegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.